Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie opowiem Państwu o terrorze bolszewików w pierwszych latach po przejęciu władzy w Rosji. Ten terror określa się zazwyczaj mianem czerwonego terroru. Zrozumiecie, jak powstał Związek Sowiecki i dlaczego terror był zawsze w nim obecny. Zrozumiecie również, dlaczego daje on o sobie znać także we współczesnej Rosji. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago. Terror to zabójstwa, przelewanie krwi, kara śmierci. Terror to nie tylko kara śmierci, która wstrząśnie myślami i wyobraźnią współczesną. Formy terroru są niezliczone i różnorodne. Jak niezliczony i różnorodny jest ucisk i poniżenie. Terror to wszechobecna kara śmierci we wszystkich jego zaułkach. To słowa Isaaca Steinberga, ludowego komisarza do spraw sprawiedliwości w rządzie Lenina. Te słowa przywołuje Siergiej Piotrowicz Mielgunow, rosyjski historyk rewolucji i wojny domowej, w swojej książce Czerwony terror w Rosji 1918-1923. Przywołane przez Mielgunowa słowa Steinberga oddają samo sedno bolszewickiego terroru, zwanego czerwonym terrorem. Do władzy w Rosji bolszewików wyniosła rewolucja październikowa. Ale bolszewicy, aby ją utrzymać, musieli walczyć nie tylko z siłami białych generałów, ale także zaprowadzili w kraju niespotykane rządy terroru. Grigorij Zinowiew, przewodniczący Rady Delegatów Robotniczych w Piotrogrodzie, uważał nawet, że bolszewicy muszą pociągnąć za sobą 90 ze 100 milionów Rosjan i mieć ich po swojej stronie. Nie mamy nic do powiedzenia pozostałym 10 milionom. Będziemy musieli ich się pozbyć, podkreślał Zinowiew. Ale terror bolszewików nie od razu mógł przybrać tak masową skalę, aby uśmiercić owe 10 milionów Rosjan. Mogło to nastąpić dopiero po tym, jak 5 września 1918 roku bolszewicka Rada Komisarzy Ludowych wydała dekret o czerwonym terrorze. W tym dekrecie upoważniła Czreзвyczajną Komisję, czyli ČK, tajną policję bolszewicką, do umieszczania wrogów klasowych w obozach koncentracyjnych i do rozstrzeliwania każdego, kto brał udział w białogwardyjskich powstaniach, spiskach i tajnych organizacjach. Taka wykładnia w praktyce oznaczała jedno, że obiektem tego terroru mógł zostać każdy obywatel bolszewickiego państwa. Oczywiście terror był obecny w działaniach bolszewików już wcześniej, ale z chwilą wydania wspomnianego dekretu stał się już terrorem systemowym. Co rzeczywiście było powodem wydania takiego dekretu przez bolszewicką Radę Komisarzy Ludowych? Otóż według Mielgunowa zadecydowały o tym dwa wydarzenia, które mocno dotknęły bolszewików. Pierwszym z nich było zastrzelenie 17 sierpnia 1918 roku Mojsieja Urickiego, szefa piotrogrodzkiej ČK, przez studenta socjalistę Kannegizera. Drugim z tych wydarzeń był zamach na życie Lenina, jakiego 28 sierpnia 1918 roku dokonała na niego żydowska anarchistka Fanny Kapłan. To właśnie te dwa wydarzenia miały spowodować wydanie dekretu o czerwonym terrorze i uruchomienie jego machiny w całym państwie. Wszystko zaczęło się od rozstrzelania 1300 ludzi w Piotrogrodzie i ponad 300 w Moskwie. Wśród tych ostatnich byli między innymi carscy ministrowie, oficerowie i duchowni rosyjskiej cerkwi prawosławnej.
Do tych egzekucji doszły jeszcze setki aresztowanych w obu miastach. Ale nie tylko Piotrogród i Moskwa odpowiedziały egzekucjami i aresztowaniami za zlikwidowanie Ulickiego i próbę zamachu na Lenina. Fala masowych egzekucji przetoczyła się wówczas po całej Rosji. Towarzyszyły jej masowe aresztowania Bogu ducha winnych ludzi. Bolszewickie władze tłumaczyły te działania bardzo prosto. Za każde zabójstwo bolszewika lub też próbę zabójstwa bolszewika będziemy odpowiadać rozstrzelaniem burżuazyjnych zakładników, bo krew naszych towarzyszy żąda zemsty. W następnych tygodniach działania te uległy jeszcze większemu nasileniu. Powstaje pytanie, jak wielka była skala czerwonego terroru bolszewików w pierwszych latach ich rządów. Zacznijmy od tego, że bolszewicka Czeka, która była jego organizatorem i najważniejszym wykonawcą, początkowo chwaliła się swoimi dokonaniami w tym zakresie na łamach swojego dziennika Czeka. Organ prasowy Czeka przez pierwsze 6 tygodni dość wylewnie opisywał popełnione przez nią zbrodnie. Potem jednak został zamknięty, najprawdopodobniej z powodu przerażenia, jakie wywołały działania Czeka na szczytach samych bolszewickich władz. W każdym razie tylko w ciągu pierwszych kilku tygodni czerwonego terroru Czeka uśmierciła od 10 do 15 tysięcy ludzi, co i tak wydaje się być liczbą ogromną, zważywszy na fakt, że w ciągu 100 ostatnich lat carskiej Rosji łączna liczba politycznych wyroków śmierci wyniosła jedynie 6321, a był to dopiero początek epoki czerwonego terroru. Jego ofiarami byli w pierwszej kolejności białogwardziści, byli carscy oficerowie, byli carscy policjanci i urzędnicy, nauczyciele, księża i studenci. Potem przyszła kolej na rosyjskich chłopów, na których bolszewickie władze nałożyły obowiązek oddawania większości swoich plonów. To jednak szybko spotkało się z masowym oporem. I wtedy bolszewicka komisja do spraw żywności postanowiła wysłać przeciwko opornym chłopom specjalne oddziały złożone z robotników, żołnierzy i czerwonogwardzistów wspierane przez lokalnych czekistów. W razie niedostarczenia przez mieszkańców danej wsi żywności mogły one zabić 25 chłopów, wybranych spośród tych, którym nieco lepiej się powodziło. Chłopi ginęli więc masowo, jeśli nie oddali wyprodukowanej przez siebie żywności. A kiedy to zrobili, również czekała ich śmierć, tyle tylko, że głodowa. Bolszewickie władze miały jednak tego świadomość. Przywódca bolszewików w Tambowie, stolicy guberni położonej w środkowej części Rosji, niejaki Anton Owsijenko, mówił, że gdyby plany rekwizycyjne zostały wykonane w całości, oznaczałoby to pewną śmierć wszystkich chłopów. Rosyjscy chłopi walczyli zatem o swoje egzystencjalne przetrwanie, wzniecając powstanie. To, które wybuchło w guberni tambowskiej, należało do największych. Bolszewickie władze do jego stłumienia użyły nawet gazów bojowych. Jak pisze Mielgunow, setkami brały również zakładników, którymi najczęściej były żony i dzieci zbuntowanych chłopów. Przez prawie 2 lata siedzieli oni w więzieniach w Moskwie i Piotrogrodzie. Historycy szacują, że w czasie powstania tambowskiego zabitych zostało nawet 240 tysięcy chłopów. Takich powstań jak to, które wybuchło w guberni tambowskiej, było wówczas w Rosji wiele i wszystkie zakończyły się podobnie. Bardzo szybko powstał problem, co zrobić z rosnącą liczbą aresztowanych, bo więzienia i areszty były coraz bardziej przepełnione. Bolszewicy zaczęli więc tworzyć obozy koncentracyjne. Początkowo były one przeznaczone dla białogwardzistów, przedstawicieli burżuazji, księży,
ale potem uznali, że obozy koncentracyjne są doskonałą metodą do rozprawienia się także z chłopami. I zaczęli oni systematycznie zapełniać chłopami te obozy koncentracyjne. Po nich trafili tam również robotnicy. Stało się to po tym, jak w marcu 1919 roku robotnicy piotrogrodzkiej fabryki Putiłowa rozpoczęli strajk. Czeka aresztowała 900 z nich, 200 rozstrzelała na miejscu, a pozostałych wysłała do obozów koncentracyjnych. Podobnie stało się ze strajkującymi robotnikami w Astrachani. Miasto zostało otoczone szczelnym kordonem i zaczęły się egzekucje i masowe aresztowania. Kiedy zabrakło miejsc w więzieniach aresztowanych, ładowano na barki, a potem z kamieniami u szyi zrzucano ich do Wołgi. W ten sposób w Astrachaniu zginęło od 2 do 4 tysięcy robotników. Takich strajków robotniczych było wówczas w Rosji wiele i wszystkie kończyły się podobnie. Najważniejszym narzędziem czerwonego terroru była jednak kara śmierci, stosowana na miejscu bez sądu i rozprawy. Dowódcy Czeka wydali dziesiątki rozkazów dotyczących bieżącego wykonywania kar śmierci. I tak przykładowo w Kałudze wydany został rozkaz, że należy ją wykonać za niepłacenie kontrybucji, a w Briańsku za pijaństwo. Z kolei w Rybińsku śmierć czekała wszystkich, którzy gromadzili się na ulicach. Do jak najczęstszego wykonywania kary śmierci zachęcała bolszewicka propaganda. Po zamachach na Ulickiego i Lenina Krasnaja Gazeta pisała wprost: niech za krew Lenina i Ulickiego popłynie rzeka krwi, więcej krwi, tyle krwi, ile się da. Z kolei organ prasowy Czeka apelował: odrzućmy bezsensowne spory o czerwonym terrorze. Pora na jak najbardziej bezlitosne działania zorganizowanego masowego terroru. Nic dziwnego, że w takich warunkach terror przybrał monstrualne rozmiary. Wrogów bolszewickiej władzy, prawdziwych bądź domniemanych, aresztowano tysiącami. W trakcie śledztwa stosowano wobec nich tortury. Najokrutniejszą z nich była ta, którą w kijowskiej Czeka stosowali chińscy najemnicy. Nic dziwnego, że więźniowie w trakcie takich tortur tracili kontrolę nad sobą i byli gotowi potwierdzić wszystko. W końcu i tak czekało ich rozstrzelanie. Zresztą czekiści rozstrzeliwali nawet zupełnie przypadkowych ludzi. W ich nomenklaturze istniało bowiem określenie aczybocznik, czyli pomylony, a raczej całkowicie niewinny. W ten sposób śmierć stała się w bolszewickiej Rosji codziennością. Jaki był ostateczny rezultat czerwonego terroru bolszewików? Otóż Komisja Denikina, badająca ich działania tylko w latach 1918-1919, doliczyła się co najmniej 1 700 000 ofiar. Nie wiemy jednak, na jakiej podstawie Komisja Denikina dokonała takiego szacunku. Z kolei historycy szacują dzisiaj, że ofiarami czerwonego terroru mogło być 1 200 000 osób, ale do tej liczby należałoby doliczyć jeszcze ofiary, które poniosły śmierć w wyniku toczącej się wojny domowej i wszechobecnego głodu. Łącznie więc w latach 1918-1923 mogło zginąć w bolszewickiej Rosji nawet 6 milionów ludzi. I najprawdopodobniej taki jest ostateczny rezultat czerwonego terroru bolszewików. Nasze filmy nagrywamy ze sporym wyprzedzeniem. Aby lepiej odpowiadać na Wasze oczekiwania,
Teraz zapowiedzi kolejnej zakazanej historii zamieszczamy tylko w opisie pod bieżącym filmem. Nam pozwoli to na większą elastyczność w doborze tematów, a Państwo otrzymacie, mam taką nadzieję, opowieści historyczne lepiej objaśniające współczesny szalony świat, bo jak stwierdził Cyceron, historia jest nauczycielką życia. Jest już na rynku książka Czerwony terror w Rosji Siergieja Mielgunowa. Ta znakomita książka to klasyka literatury na temat terroru bolszewików w pierwszych latach po zdobyciu przez nich władzy, poparta wieloma źródłami i zeznaniami świadków. To lektura wstrząsająca. Zachęcam gorąco do jej przeczytania. A z naszym kodem Zakazane Historie otrzymacie Państwo 8% rabatu na wszystkie pozycje w sklepie Magna Polonia. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Andrzej Brzezina, Piotr Jaskiernia oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję.